Dzień dobry moi drodzy. Nocleg się jednak udało ogarnąć. Pani przekazała mi numer do jakiegoś swojego kolegi. Kolega przyszedł, ogarnął, załatwił. Nieważne, jest jak jest. Pokażę wam za tą miejscówkę, którą sobie wynająłem. Jest duża, przestronna sypialnia. Jest prawie że balkon z widokiem nie porywającym jakoś specjalnie. Pogoda niestety też nie porywa. Jest przestronna kuchnia z jadalnią. Jest całkiem spoko łazienka. Więc nie ma co narzekać. Za cenę taką. I wydaje mi się, że to jest dobra cena, bo jak popatrzyłem ogólnie na ceny noclegi tutaj w Kiszyniowie, to muszę przyznać, że tanio nie jest. Ale po pierwsze standard jest taki, że da się tu żyć, a po drugie pasuje mi lokalizacja, bo mam dobry wylot potem z miasta, a będę chciał jeszcze jechać do Tiraspola i jeszcze w jedno miejsce, więc żeby się nie kulać po całym mieście, gdzie ludzie jeżdżą przeróżnie, no to jest mi po prostu wygodnie. Tymczasem zbieram swoje graty i idziemy zobaczyć, co ciekawego uda się znaleźć w samym Kiszyniowie. Kradną to chyba, bo wiele mieszkań ma zainstalowane kamery i naklejki, że są chronione. A ja tam. Kiedyś był chyba jakiś stadion, ale z tego co widzę się to już całkowicie rozpadło. W środku tylko krzaki. Ogólnie strasznie zatłoczone miejsce. Przynajmniej tutaj w tej części, w której się obecnie znajduję. Zaraz zobaczymy co dalej. A mam sporo punktów na mapie Kiszyniowa zaznaczone, więc myślę, że cały dzień dzisiaj spędzę na łażeniu i kręceniu się dookoła komina. Ogólnie trwają tutaj chyba prace przygotowawcze do 9 maja. Z tego co pamiętam, w Mołdawii też świętuje się 9 właśnie. Tutaj z tyłu porządkuje się cmentarz, koszą trawę i tam zbierają jakieś odpadki. Tutaj płaskorzeźby upamiętniające oczywiście Wielką Wojnę Ojczyźnianą, więc po sowiecku bardzo mocno. Jeszcze tam trwają jakieś również prace przygotowawcze. Jest taki bardzo ciekawy pomnik, pod który zaraz podejdę, z wiecznym ogniem, ale tam też jest rozstawione rusztowanie, jakaś drabina, więc wydaje mi się, że na ostatnią chwilę te parę dni jeszcze mają na przygotowanie całego tego miejsca, doprowadzenie tego do użyteczności. Niestety
spore prawdopodobieństwo jest, przynajmniej na ten moment, że 9 maja będzie absolutnie paskudnie i cały dzień będzie lało. A to wielka szkoda, bo miałem plan na tego 9 maja. Zobaczymy, może jeszcze uda się ten plan jakoś w miarę ogarnąć. Fajną rzecz tu w ogóle ktoś wymyślił, bo tu jest taki szeroki deptaczek, żeby sobie ludzie mogli chodzić, a tam za tymi drzewkami zdecydowanie osobno jest ścieżka rowerowa i jest zrobiony też taki, można by to nazwać, trochę węższy pas dla biegaczy. Jest to oznaczone ogólnie, więc w sumie całkiem niegłupi patent, żeby ludzie nie jeździli rowerami po chodniku albo ludzie nie chodzili po ścieżce rowerowej. Jest to zupełnie rozdzielone i tak mocno zaznaczone. Chociaż i tak chodzą, jak widać. Z jednej strony Mołdawia próbuje podkreślać, że chce do Unii Europejskiej i tak dalej, próbuje odcinać się od tych rosyjskich, a w zasadzie radzieckich korzeni. Tu nawet, teraz dobrze nie widać, ale na maszcie powiewa flaga Unii Europejskiej. A tutaj wciąż można spotkać jeszcze Lenina. Zresztą ten Lenin to nie jest jakieś niesamowicie osamotnione miejsce, jeżeli chodzi o Mołdawię. No bo widzieliście na samym początku ten pomnik z sierpem i młotem. Mieszkam na ulicy Lwa Tołstoja. Widziałem też, że jest ulica Łomonosowa i kilka innych nawiązań do Związku Radzieckiego. No i ogólnie słyszy się to też na ulicy, ponieważ mniej więcej 20% ludności w Kiszyniowie używa na co dzień języka rosyjskiego. A to dlatego, że po rosyjsku mówią tutaj Bułgarzy, których jest dużo, Gagauzi, których jest dużo, oraz Ukraińcy. Jeżeli chodzi o Gagauzów i ogólnie o samą Gagauzję, to jest bardzo ciekawy temat. Można by powiedzieć, że w Mołdawii jest trochę taki polityczny pierdolnik jak w Bośni. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Bośnia i Hercegowina jako państwo składa się z Federacji Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbskiej i Republiki Chorwackiej. Jest tam 3 prezydentów, po 3 ministrów, wszelakich praktycznie, i oni to jakoś rządzą na zmianę. Jest ogólnie tak, że jak sobie w Sarajewie wsiądziecie w kolejkę gondolową, to wsiadacie na stacji w Federacji Bośni i Hercegowiny, a wysiadacie na górze w Republice Serbskiej. Na górze swoją drogą, tam gdzie była olimpiada, jest nieczynny stok bobslejowy, tor bobslejowy. Szkoda, że będąc w Bośni nie nagrałem żadnego materiału. Ale wracając do Mołdawii. Jest pierdolnik polityczny jak w Bośni, ponieważ Mołdawia sama w sobie ma jeszcze 2 autonomie. Pierwszą autonomią jest Naddniestrze, które prawdopodobnie już kojarzycie. Nieuznawana republika, mają swoją walutę, swoją armię, swoją policję. Stacjonują tam wojska rosyjskie w związku z wojną, która trwała w 90 bodajże 1 czy 2 roku. Wiecznie coś musi przeszkadzać. Jest jeszcze coś takiego jak Gagauzja. To jest druga autonomiczna republika, z tym, że ona nie poszła tak daleko, nie ma swojej waluty, no po prostu dostała status autonomii, żeby się rządziła w miarę po swojemu. I jeżeli chodzi o wspólny mianownik między Gagauzją a Mołdawią, Kiszyniowem ogólnie, to wspólnym mianownikiem jest właśnie pan Ilan Shor. Człowiek pochodzący z rodziny kiszyniowskich, jakby to powiedzieć, bo teraz się o nich albo nie mówi wcale, albo mówi dobrze, kiszyniowskich starych braci w wierze. Wiecie, o co mi chodzi. Jego ojciec podobno powiązany z ruską mafią, jakimiś oligarchami. Głośno się o nim zrobiło w 2014 roku, kiedy to z ciężarówek, które były własnością jakby firmy należącej do pana Shora, które przewoziły pieniądze z banków, zginęło około $1 miliarda. Pomimo jednak tego oszustwa, w które zamieszany był też ówczesny premier Mołdawii, za co zresztą został skazany, pan Shor też został skazany,
Z jakiegoś powodu został on później wybrany burmistrzem miasta tutaj i postanowił w tym mieście zaprowadzać bajeczny komunizm. Po prostu wszystko miało być tak, to już miał być ten prawdziwy komunizm. Jakiś czas później został też mianowany szefem partii, która zmieniła swoją nazwę na partię Szor właśnie. I jest to partia, która obecnie rządzi Gagauzją, można powiedzieć. Ostatnio były też protesty w związku z tym, że obecna przywódczyni Gagauzji, czy jakkolwiek się nazywa, nie pamiętam, to ma swoją nazwę tam, została zatrzymana na lotnisku w Kiszyniowie i również wsadzona do aresztu pani Jewgenia Hucul, tak to się chyba czyta. Fueling the fire is the arrest of Gagauzia governor Yevgenia Gutsul, a pro-Russian leader hailed as a local hero. Her supporters rallied with chants like "Return our leader," accusing the government of political persecution. Bo sam pan Szor w związku z swoim skazaniem postanowił dać drapaczka i obecnie dostał obywatelstwo rosyjskie i siedzi sobie w Rosji. Co nie zmienia faktu, że dalej kontakty zostały i dalej macza tutaj na pewno paluchy. Ciekawe jest jeszcze to, bo nie powiedziałem tego na wstępie, a warto by było, że w momencie, kiedy wał się odbywał, to człowiek ten był prezesem banku i miał 28 lat, więc całkiem dobra kariera. A odnośnie jeszcze tego, że 12% PKB wynosił mniej więcej ten wałek, który został skręcony, odbyło się to tak, że skoro znikły pieniądze, to banki bankrutowały. I żeby te banki nie zbankrutowały, po prostu wsparto je pieniędzmi z rezerwy mołdawskiej. I w związku z tym powstała ogromna dziura budżetowa, którą potem trzeba było zasypać no czymże innym, jak nie pieniędzmi podatnika. Do Gagauzji też chciałem pojechać, ale zwyczajnie prawdopodobnie nie wystarczy mi czasu, więc jeżeli mam wybierać między Gagauzją a Naddniestrzem, no to oczywiście wolę Naddniestrze, bo ma więcej państwowości, tak można by to nazwać. A chciałbym się jeszcze podzielić z Wami taką informacją, że Kiszyniów bardzo ładnie pokazuje stare sowieckie mozaiki, za którymi trochę tęskniłem od czasów, jak byłem w Kijowie, więc tu można sobie przynajmniej kilka pooglądać. Będę chciał jeszcze znaleźć taką, która przedstawia Gagarina orzącego księżyc. To może być ciekawy temat. Mam nadzieję, że mi się uda. Tymczasem kieruję się trochę bardziej do centrum, bo zatoczyłem dość szerokie kółeczko. Ogólnie bardzo przyjemne miejsce z tym jeziorkiem. Jakieś pomniczki, alejki, wszystko wyremontowane całkiem w miarę, więc jakieś pieniądze tutaj popłynęły. Myślę, że mogły nawet z Unii Europejskiej popłynąć. W związku z tym, że na wielu budynkach widać jednak flagi Unii Europejskiej. Tam po drugiej stronie jest plaża miejska jeszcze, a tu idzie się w kierunku centrum, w takich schodach z fontanną. Ładnie to jest całkiem zrobione, nie powiem. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda z góry. Wydaje mi się, że z tamtego balkoniku da się tutaj ogarnąć ładny widok. O, tak to wygląda z góry. Całkiem ładnie. Dobrze teraz widać tę plażę właśnie. A po drugiej stronie jeziora łowią sobie ludziki rybki. Całkiem sympatycznie. Tu się coś remontuje też przy okazji. Wydaje mi się.
Tu po lewej stronie jest bardzo ciekawy budynek. Zaraz go postaram się obejść. Myślę, że z tamtej ulicy będzie trochę lepiej widoczny. To jest budynek Muzeum Etnograficznego w takim stylu, nie wiem jakim w sumie, ormiańskim. Nie wiem, nie znam się, ale zaraz zobaczymy go z drugiej strony. Ogólnie zauważyłem też, że jeżdżą taksówki oznaczone Yandex Go. Yandex to jest taki duży rosyjski operator, który ma w sobie mapy metra, przystanki, komunikację miejską, taksówki, zamawianie jedzenia, no wszystkie cuda w jednej aplikacji. O, bardzo ładne naprawdę. I jest flaga unijna na budynku. Styl chyba bardziej turecki, bo tutaj jakieś takie księżyce. Wydaje mi się, że nawiązujące bardziej do naleciałości tureckiej. To też całkiem ciekawy budyneczek, ale akurat nie za bardzo wiem, co to jest. Chyba że zaraz się dowiem. Nie, to też należy do tego Muzeum Etnograficznego. Ogólnie rzecz biorąc, dużo, tak jak tutaj za mną, wyremontowanych nowych chodniczków, dużo drzewek jakichś posadzonych, żeby tutaj szukać jakiejś dramy, że jest to najbiedniejsza stolica w Europie, no to być może jakiś czas temu faktycznie było to tak bardzo mocno widoczne, ale teraz ja bym powiedział, że jest bardzo przyjemnie, przynajmniej na tyle, co zobaczyłem, a jeszcze idę do samego centrum, no bo jest do ogarnięcia łuk triumfalny, jakieś tam inne cuda, więc zobaczymy jeszcze, jak tam to będzie wyglądało. Na razie rekomendacja zdecydowanie na plus. Pałac Republiki, trochę jak na Białorusi. Im bliżej centrum, tym bardziej to wszystko zorganizowane. Niektóre budynki mam wrażenie, że są odbudowywane na stary styl, a nie remontowane, tak jak tutaj na przykład. Tam naprzeciwko jest Teatr Narodowy. Są też kontrasty w postaci takiego dziwnego tworu, jak tam jest na przykład. Taki ni to grzyb, ni to kwiat w mozaikę. No, pamięta czasy na pewno już te dawno minione. A idę jeszcze tutaj właśnie taką główną arterią w zasadzie w centrum, bo chciałbym podejść pod parlament, który powinien być tu gdzieś niedaleko za rogiem. Jeszcze rzut okiem na teatr. Dość tłoczno, dość głośno. Też jakiś fajny budynek, który graniczy z parkiem. Właśnie tu się z parku wychodzi. Tam. Tu jakieś takie coś. A chyba za tym właśnie powinien być parlament. O, właśnie tu zza drzewa już wyłaniający się. Nie wiem jeszcze, czym jest to. Muszę sprawdzić. Ale też bardzo ciekawie wygląda. Podejdę tu. Aha, czerwone. To zaraz podejdę, żeby zobaczyć go z frontu. Tak to wygląda z frontu. A zasięgnąłem już informacji. To, co jest naprzeciwko, to jest Pałac Prezydencki. Dlatego taki złotem ozdobiony chyba. Ale trochę mnie to dziwi, powiem wam. Jest napisane przynajmniej, że jest to Pałac Prezydencki, ale tak sobie tam ludzie wchodzą po prostu. Nie ma żadnych strażników, nie ma nic, to coś mi się nie wydaje jednak chyba. Nie wiem, dziwne przynajmniej. No i nareszcie trafiłem. Tutaj jest Sobór. Zaraz spróbuję do niego wejść. A tam z tyłu
jest łuk triumfalny. Muszę przyznać, że spodziewałem się, że będzie on trochę większy. Ale no cóż, jest jaki jest. Zbudowany w 1840, jak dobrze pamiętam, żeby upamiętnić wojnę rosyjsko-turecką. Zaraz tam podejdę, ale muszę najpierw jeszcze odczaić, czy mogę chociaż zaglądnąć do soboru. W krótkich spodenkach to tak średnio, ale włożyć łeb przez drzwi przecież nikt mi nie zabroni. Z tyłu za łukiem buduje się jakaś scena. Tu jak widzicie też prace jakieś przygotowawcze. Jestem trochę do tyłu, jeżeli chodzi o jakieś śledzenie wydarzeń, więc w sumie to nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się będzie działo, ale coś znowu europejskiego. Faktycznie nie jakiś specjalnie duży. Z bliska nie robi też jakiegoś piorunującego wrażenia, muszę przyznać. No dobra, muszę przyznać, że sam ten parczek, który przylega do tego soboru i do tego łuku triumfalnego, podoba mi się bardziej niż sam łuk triumfalny. No ale co na to poradzę. Idę dalej zmierzać przez miasto. Zobaczę, co jeszcze po drodze uda się ciekawego zobaczyć i czy w ogóle, ponieważ kończy mi się powoli na sam Kiszyniów lista miejsc do zobaczenia. Idę na pewno szukać mozaiki z Gagarinem. Idę zobaczyć prawdopodobnie dworzec kolejowy, bo być może będzie wyglądał ciekawie. Na dworce czasami wyglądają ciekawie. I idę szukać mozaik po drodze. Jak się uda coś znaleźć, to na pewno będę pokazywał. Blokowiska to akurat mają bardzo typowe, jak na Ukrainie też przy okazji, od jednego wzoru prawdopodobnie klepane. To już kawałek od centrum, brakło zdecydowanie na chodnik, chociaż na każdym budynku rządowym, na każdym budynku budżetówki wisi flaga Unii Europejskiej, więc wydaje mi się, że to ty, europejski podatniku, między innymi sponsorujesz te nowe chodniczki. I ja przy okazji też. Bardzo dużo kantorów ogólnie. W zasadzie to kantor koło kantora, jak się idzie tą główną ulicą tutaj. Ja czekałem w kolejce z pół godziny w banku, żeby wymienić pieniądze, bo nie wiedziałem, jak to generalnie później będzie. I chciałem też mieć w razie czego gotóweczkę na paliwo, ale teraz już wiem, że nie warto było. Można było spokojnie te pieniądze wymienić później. Także jakbyście chcieli przyjeżdżać, to taki protip wam mogę za darmo sprzedać. Też jakiś ładny budynek, ale nie wiem, co to jest. No i standardowo flaga unijna i flaga mołdawska. Idę właśnie chyba taką najbardziej główną ulicą, jeżeli chodzi o całe miasto. Jest tu mnóstwo ludzi, mnóstwo samochodów. Jest tłoczno, głośno, co chwilę ktoś trąbi. No tak mocno chaotycznie.
O, i kolejny kantor przede mną, a przeszedłem 50 metrów. Tu też przede mną rzecz bardzo ciekawa. Widzicie ten mural na tamtym bloku pewnie ze zniczem olimpijskim i z dyscyplinami sportu olimpijskimi. Przecież wydaje mi się, nie jestem pewien na 100%, ale jestem prawie przekonany, że olimpiada się w Mołdawii nie odbywała przecież. Może upamiętnia to po prostu udział Mołdawii w Igrzyskach Olimpijskich, nie wiem, ale chyba tak. O, tutaj to trafiłem do bardzo ciekawego Sowiet Mental miejsca, bo tam naprzeciwko jest chyba zamknięty, no bo wygląda jak opuszczony hotel Kiszyniów. Ten pomnik tutaj na środku jest ultrasowiecki, no i sam fakt tego rozpierniczonego wszystkiego. O, pan mnie tu chce przejechać Mercedesem. Nadaje klimat, co nie zmienia faktu, że kwiatki są nowo posadzone, jakoś to się w miarę remontuje. Tutaj za mną jest w miarę nowe przejście podziemne, żeby się przedostać tam na drugą stronę. Ale chyba pójdę na razie tędy, bo widziałem gdzieś ten budynek. A, z okna widziałem właśnie ten napis. To też jest chyba opuszczony hotel. To wygląda jak mocno niedziałająca fontanna. I rozpierniczone jest to Wiment faktycznie. A tam na górze, na tym hotelu Kiszyniów, jeszcze, jeżeli dobrze widzę, gwiazda. Taka typowo radziecka. Remonty po mołdawsku to wyglądają tak, że jak nie jesteś sprawnym człowiekiem, który potrafi chodzić po krawężniku, to może być problem, żeby przejść. Tu na końcu jest właśnie dworzec. Tu pomnik ofiarom represji komunistycznych, jeżeli dobrze przeczytałem. Idę obczaić. Z daleka wygląda całkiem fajnie. Strasznie tutaj jest rozpierdziel, jeżeli chodzi o remonty różnych rzeczy, bo nie da się przejść. Z zewnątrz fajny, ale w środku w zasadzie nic specjalnego i zupełnie pusto. Tak jakby tu nikt pociągami nie jeździł. Muszę poczytać, może jest tak jak w Albanii, że jest 200 czy 300 km torów czynnych, a reszta jest rozpierniczona. No ciekawe, ciekawe. Tu jeszcze gdzieś w okolicy ma być mozaika. Wydaje mi się, że tam już widzę jej kawałek. Więc nie mógłbym przepuścić okazji na mozaikę oczywiście. No jest chociaż. Szału jakiegoś specjalnego nie zrobiła. Stoi troszkę towarówki i oprócz tego to nic, pusto. Szukamy Gagarina w takim razie. Ostatnia szansa na ciekawą mozaikę w Kiszyniowie. Gagarin. Jeszcze jedna nadzieja mozaikowa się pojawiła. Tam na końcu tego budynku ją wypatrzyłem. Cały ten budynek ogólnie wieje dość mocno architekturą brutalistyczną, więc w sumie można się było spodziewać, że jakąś mozaikę może się znajdzie. To jest rzecz, której ogólnie trochę mi brakowało na Białorusi, bo tam czy to w miastach, czy po wioskach, to tych mozaik już nie było, a robi to jakiś taki ciekawy klimat, mi się ogólnie podoba.
a tam przystanki były otynkowane i pomalowane w jednostajnym kolorze, a w samych miastach nie znalazłem w sumie też nic takiego. No nie, w Mińsku jest jedna, ale to bardziej taka sowiecka płaskorzeźba niż mozaika, a to okazuje się być chyba jednak tylko i wyłącznie malowidłem. Kurczę, nie będę się wdrapywał. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tutaj przez drzewa. Może skądś będzie trochę lepszy widok. Tu całe jest zamknięte. Tam wcześniej była brama z kłódką, więc nie będę próbował jej forsować. O, stąd chyba. No jest to podobno mozaika przedstawiająca Gagarina, który z pługiem orze swoje kosmiczne poletko. Trochę zarośnięte, no ale musicie mi uwierzyć na słowo. Nie będę miał chyba takiej pięknej pamiątki jak zdjęcie tej mozaiki z bliska, więc wracam do centrum tak czy inaczej, bo muszę podjąć jeszcze jedną próbę wykonania misji. Chciałbym kupić magnes jakiś stąd, bo mam taki plan z mapą, jeszcze wam chyba nie mówiłem, ale być może w Naddniestrzu, w którym planuję być jutro, wam opowiem plan z mapą. W każdym razie potrzebuję magnes. Najlepiej nie przedstawiający Kiszyniowa, tylko przedstawiający Mołdawię samą w sobie. No jeżeli nie uda mi się go kupić, to będę próbował kupić magnes w Tiraspolu. Być może tam jest bardziej turystycznie teraz. Ogólnie przez cały dzisiejszy dzień łażenia, tam i z powrotem, nie widziałem żadnego punktu, gdzie sprzedaje się jakiekolwiek pamiątki, nie wiem, smycze nawet. Sprzedają ludzie jakieś, wiecie, serwetki, warzywa, pierdółki, jest mnóstwo kantorów, ale nie ma nigdzie żadnego miejsca, gdzie można sobie kupić pamiątkę. No cóż, w końcu najmniej turystyczny kraj w Europie. Prawie zapomniałem się wam pochwalić jedzonkiem. Jest to akurat sieciówka La Placinte, gdzie za obiadek plus danie na wynos na jutro na śniadanie zapłaciłem mniej więcej 80 zł. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak wyglądają pieniądze ichniejsze, ponieważ w Krakowie nie byłem w stanie kupić lei mołdawskich, więc trochę to ciekawa sprawa. Zostały mi tylko niestety 3 w sumie nominały. Większość dostałem w 50-kach. One z jednej strony wyglądają tak samo, a z drugiej strony no mają po prostu jakiś tam inny zabytek. Plus monetki również nie jakieś niesamowite. Natomiast podsumowując kwestię kiszyniowską, to jeżeli przyjedziecie tu i będziecie chcieli szukać miejsc, które są brzydkie i rozpadające się, to znajdziecie. Jeżeli będziecie chcieli przyjechać i szukać miejsc, które są spoko i które faktycznie można zobaczyć, to też znajdziecie. Więc to zależy, kto co chce przedstawić. Ja zauważyłem, że jest taki trend internetowy, że pokazuje się jak najgorsze rzeczy. Slumsy w Indiach, slumsy gdzieś tam, najbardziej spierniczone coś tam. No taki jest trend, bo to się klika, z tego jest oglądalność, tym ludzie żyją, to podają potem dalej. Natomiast Kiszyniów w zasadzie mógłbym określić całą Mołdawię po tym, co zobaczyłem i po tym jeszcze, co mam zaplanowane, że jak będziecie chcieli się cieszyć tutaj czymś, to przyjedziecie i będziecie się cieszyć. Jeżeli będziecie chcieli szukać rozpierniczonych rzeczy, to znajdziecie rozpierniczone rzeczy wedle życzenia. Ogólnie powiedziałbym, jakbym miał tu przyjeżdżać raz jeszcze, to zamiast kulać się motocyklem, oczywiście dla mnie to jest pewien fan, ale jeżeli kogoś to nie cieszy, ktoś by chciał przyjechać samochodem, to bym tego nie robił, bo drogi są raczej średnie i no nie zanosi się, że w najbliższym czasie będą super. Więc jeżeli miałbym tutaj przyjeżdżać, to przyleciałbym samolotem do Kiszyniowa i wynająłbym tutaj samochód po prostu, żeby sobie pojeździć. I myślę, że z wynajętym samochodem jest tutaj co robić na taką wycieczkę spokojnie na tydzień. Biorąc pod uwagę Kiszyniów, Naddniestrze, być może Gagauzję, jeżeli byście chcieli, winiarnie,
jakieś monastyry, kaniony i różne inne tego typu rzeczy. Naprawdę spokojnie tydzień można tutaj jeździć i zwiedzać. Więc jak dla mnie w sumie to na plus. Spodziewałem się, że to faktycznie będzie nieturystyczna dziura w ziemi, jakaś taka, wiecie, lipa, a mi się w sumie całkiem podoba. Więc tą oceną, tym pozytywnym akcentem żegnam się i widzimy się jutro. Znaczy, ja to będę nagrywał jutro, a widzimy się następnym razem w Naddniestrzu. Trzymajcie się i do zobaczyska.